Witam, jest 1 maj. Oho, Mrusia, dzień dobry. Zobaczmy, co tutaj się kryje, bo już na dniach zostaną rzeczy posadzone do gruntu. Rzeczy, rośliny. Pogoda piękna. Prawdopodobnie jeszcze w okolicy Zośki 15 maja stanie się to, co niepożądane, czyli przymrozek jakiś. No ale trudno, najwyżej się co nieco osłoni miejscowo. No i liczyć trzeba na łód szczęścia. 4 sadzonki, a w zasadzie 3 pelargonii z nasion. O, już diablica na dachu. 12 lutego siane. To już zostaną do skrzyneczek czy do donic posadzone. Wokół Maciejka. W różnych miejscach stały te roślinki, różna kondycja, głównie w foliaku. Białą agrowłókniną okryte. Noce były zimne, na minusie. To jest Imperialis Dahlia z tych gigantów. Blue Caerulea. 2 sadzonki. Do gruntu rzecz jasna zostaną wkopane. Tu Dahlia alba Imperialis. Takie powyciągane, ale nie szkodzi. Dahlia Imperialis różowa. 1 sadzonka padła, było 5. Tu jest musztardowiec. No niestety kleome. Tu jest 1 sadzonka, jeszcze gdzieś są 2. No, ślimaki zrobiły robotę. Pozżerane zostało. Część nie wykiełkowała, a pozostałe to robota ślimaków. O, jeszcze tu jest, czyli skleome klapa. Teraz brugmansje z nasion wysiane. Sanguinea vermilion. 2, z czego 1 taką ma jakąś chorą łodygę. To jest bardzo zdrewniała część, to brązowe na łodyżce. To do większych donic posadzę lub do gruntu. Brugmansia sanguinea po prostu. Ona ma takie omszałe liście, porównując od innych brugmansji. To wszystko z nasion jest. Sanguinea red, czyli czerwona. Sanguinea aurea, czyli żółta albo biała, żółta. Tu jest 1 titonia i zobaczcie, jakie ma podobne liście. Też omszałe do sanguinei, ale to jest titonia i też niestety 1 sadzonka tylko, to znaczy jeszcze gdzieś będzie. To niepopikowany porbartek 29 stycznia siany. Tunel nie sprawdził się, który kupiłam 10-metrowy, bo folia również na długości 10 metrów. Tak jak widać, to wszystko niziutkie, ale nie było wejścia. Trzeba byłoby całe 10 metrów folii odchylać, żeby wietrzyć. Także głupotę zrobiłam. I rzeczywiście bardzo cienka była folia. A tu są kanny. I tu z nasion. Siane 28 stycznia. To są przeróżne odmiany, w tym Musafolia grande i Rubra Scarlet Congador. Różowa Ela, Jaggeriana Portugalia z Portugalii. Troszeczkę White Tiger, biały tygrys, czyli to troszeczkę padło.
przepraszam, nie wykiełkowało. Tu mam Musafolia grande z nasion. A tu tak, Scarlet. Ale Scarlet mam o takich liściach. To nie jest pomyłka. Brązowe. I o takich lekko brązowych. Czyżby cech nie powielała? I tu jest Scarlet. A tu, poczekajcie, co? Musafolia rubra. Tak, no dobrze, tu rubra, różowy kwiat, bejewelet, taka maleńka. One właśnie do gruntu już idą na dniach, dobrze mówię. Weekend jest majowy, pamper. Oho, a tu tabliczki nie mam. No nic. Endywia. Siana. To znaczy to endywia w nazwie miała, ale to jest troszkę inne warzywo z tejże rodziny. Kalafior romanesco. Siany, 7 kwiecień. Już ślimak tu był. Mrusia, łap ślimaki. Ten śluz to białe. Cebula z tych gigantów Egiga. Chodź pomocnica. Kolejna cebula. Zatrwian wrębny. Tak wygląda. A przepiękne. 26 marca siany. To trzeba już przesadzać, pikować. Nie skiełkował bakłażan Udumalte. Nie ma. 2 razy siany. Fioletowy też radełkowany. Nie skiełkował. Aksamitka Marigold 1. Heliotrop nie ma. Tu są od kogoś ukorzenione pelargonie. I tu jedyna z miksu Legutko pelargonia. 21 luty siew był. Zresztą 2 lata temu miałam ich z 9. Trojeść 17 luty wysiew. Tu po jednym haber piżmowy 21 luty. Zatrwian 21 luty. 2 sztuki. Tak. No tu jest kolejna Egiga z gigantycznych aksamitek. Niepopikowana pysznogłówka monarda. 21 luty wysiew. Też niepopikowany krwawnik pospolity, miks kolorów. 21 luty. Rącznik zielony. A parę dni temu zdobyłam nasionka innego rącznika. Różnie wyglądały nasionka. Też wysiałam parę dni temu. Tu jest aksamitka Sum z nasion z Ukrainy. Jeszcze nie przesadzona. I co? Tytoń. 21 luty. Kilka celozji grzebieniastej. Wszystko. Asarina, no niestety, to nie moja roślina. Jedna żyje. Ale co to za życie? Rudbeckia została jedna. Szerzy brandy. Inne padły. A tu natomiast nie wypał z cyniami. To są tylko cynie i jedna naparstnica purpurowa. Tak wygląda. A cynie, no niestety w różnych miejscach stały, ale głównie i w tym foliaczku, a było zimno bardzo, i w tamtym. No i no żyją, ale jak one wyglądają. Byle jak, to nie to, co było rok temu. Chociaż wtedy też przygody były.
daliowa, czerwona. 26 marzec wysiew. To wszystko się wzmocni, wiadomo, ale szkoda. Różowa. Peppermint stick. O, super yoga już zeżarta. Jedna została, tu jest kaktusowa. No dobrze, to tutaj nie ma co. Tu jest miks orliki, jakieś aksamitki, różne. No dobrze, chodźmy teraz dalej, do foliaczka. A tu żyto, 2 kępy. Tu są papryki, natomiast bakłażany. W gruncie rzodkiewki tam rosną. A jeszcze kanna amber. Epifilium ukorzenia się, gąska. Pelargonii ukorzeniają się. No i cóż, ten las to cynia marylandzka. Siana, 17 luty. Najładniejsza cynia moja. Tu mamy papryka Red Giant z chorwackiego sklepu Croatian Set Story, 4 doniczki. Tu jest z moich nasion słoniowa, 20 luty siane. Tak były papryki siane, ale później było ich dużo dosiewanych. Tu mamy rządek z orzeszkami ziemnymi klapa. Też stały w foliaku, a w foliaku zimno, więc wyglądają w ten sposób. No niestety, no ale trudno. Ślimaki też tu były. Kicia. 9 odmian, druga paleta. Trudno, taki rok będzie. Tu jest pekińska przepikowana, przesadzona. Tu natomiast jest co? Na niebiesko kwitnący ogórecznik lekarski. Już liście nie żółkną. Tu natomiast jest 5 sadzonek pomidora, drzewo, ale w opisie było, że on w 2. roku dopiero owoce będzie miał, bo trzeba przechowywać w szklarni. Tomatę Oktopus, 20 lutego siane. No niestety. To jest nadmiar. Tu mamy karczochy, tu są papryki. A i tu się pojawiło troszeczkę mszycy. Flamingo, 11 luty siew. Przynajmniej w tym roku papryki się udały. Nie to co rok temu. Wtedy była klapa. Tu są kukurydze. Kolorowe ziarna. Knoblich 2023 EGVGA z tej grupy gigantów. Już z korzeni wychodzą. Też do ziemi to wszystko wędruje. A tu lantana ukorzenia się i brugmansja od kogoś. Tak. No cóż tu. Aha, niewykorzystany arbuzik do szczepień. A kolejne już wykiełkowały nareszcie podkładki dzisiaj. To są podkładki niewykorzystane. Road Power to i to. A tu bakłażan White Ribbed. Takie nieduże. Jedyny karczoch tej odmiany Romanesco. Są jeszcze 2 odmiany inne. Właśnie tu jest Globe karczoch. Green Globe. A kiedy siany? 11 luty. Oho, i tu mamy
Rozwijane liście, bakłażan, turkish orange, pomarańczowe, jak mandarynki. Czyżby tu mszyca była? Trzeba obejrzeć te liście. Ta odmiana w ogóle z tych warzyw najbardziej ucierpiała podczas nocy zimnych ostatnio. Chodźmy dalej. Tu są rzodkiewki, kilka odmian, czyli tam byliśmy. Teraz papryka korbaczy. Taka wielkość, no wszystko porównywalne. Dalej figa nie ukorzeniła mi się. Korbaczy. Tu też korbaczy. A tu papryka blot. To. Teraz murasaki, purple. O takich pięknych liściach. I papryka red batty z chorwackiego sklepu. W zeszłym roku jeden krzaczek był, nie dało rady dojrzeć. I chodźmy dalej. Astra, nie ma, karczoch. Trzecia odmiana, Vert de Lion. Na 4 sadzonki. Szczaw. Amanda papryka, najsłabsza. No i ta, na której mi zależy. Candy Cane Red, ta o kolorowych owocach w pasy. Było 5 nasion, 4 wykiełkowały. Cena za opakowanie to było 25 zł w przeliczeniu. Tu jest jedna z Brugmancji niewykiełkowana i jest moja kukurydza z moich nasion o bordowych ziarnach. A tu jest szpinak malabarski z dosiewu, tylko jeden, 26 marzec, siane. Jeszcze nie popikowana kępka Blue Soleil o takich niebieskich łodygach, liściach. Aksamitka Marco, o kolego zobaczy, nasiona z 2022, siane 8 kwiecień. No i cóż tu jeszcze w tym odcinku, to już tak, żeby podsumować, bo teraz zacznie wszystko rosnąć, rozsadzanie. Koper szmaragd, siany 17 marca. Tu jest jeszcze niewypielony. Tu natomiast kapusty na rozsadę stożkowa, bordowa, kalibos, a tu 2 rzędy biała, stożkowa, Cuor di Bue Grosso. Rzodkiewki. Rzodkiewka Śnieżka o białych, ale nie tylko główkach. Jeszcze większa, mniejsza, ale już jest zjadliwa. W drugim rzędzie duo, 17 marzec, siana. Co tu dalej? I aksamitka taka. Niestety tylko taka wielkość. Aksamitka taka. Fantastic. Tylko taka. Aksamitka biała. Ale lepsze to niż nic. Z drugiej strony też rzodkiewki. Ta, która była bardzo długa w zeszłym roku, 20 cm miała długości. Candela di Fuoco, czyli płonąca świeca.
Tu na razie jest takiej wielkości, ale ona już w tej fazie z tymi wystającymi włosami, korzonkami jest zrogowaciała, twarda. W innym foliaku, bardziej zacienianym, była smaczna. Jubilatka masłowa, siana 17 marzec. Wiele nie powschodziło. A tu San Michel, włoska kapusta, 10 było sadzonek. No i rzymska w ogóle nie wzeszła, a patrz, tylko kilka sztuk. Tam jest pekińska. Kapusty pekińskiej było z 10, Bristol wczesna. I to tu dwie zostały już nie przesadzone. Oraz rzodkiewka Felicja, Ostrawa, 17 marzec, siana. To co, szybciutko chodźmy i zakończamy filmik. Trzeba brać się do pracy. Tu jest też apacz i inne sałaty do pomidorków, do arbuzików, tak chyba pokrótce. Tu jeden wielki galimatias, się wybudzają kwiaty, ale to w innym filmie. Moniko, tutaj ostatnie dali od ciebie z takich niewielkich, wybudziły się, zobacz. Dobra. Chociaż wiecie Państwo, kończę na tym film. Pozdrawiam i druga część będzie pewnie dzisiaj, żeby, tak, na pewno dzisiaj. Do widzenia, bo mówię, trzeba wszystko już sadzić. Do widzenia.